Nissan Townstar Kombi, czyli wersja 5-osobowa, w wersji wyposażenia Tecna. Oczywiście bliźniak Renault Kangoo i Mercedesa Citana. W tym wypadku mamy silnik benzynowy 1,3 litra o mocy 130 koni, który współpracuje z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. I to jest jedyna opcja, jeżeli chodzi o Nissana Townstara, ponieważ tylko jest oferowany silnik benzynowy, nie ma tutaj diesla. Natomiast druga możliwość to będzie silnik elektryczny, czyli do dyspozycji będziemy mieli albo Townstara z silnikiem benzynowym, albo czysto elektrycznym. Oczywiście tutaj jest podobna sytuacja jak w przypadku Citana, wcześniej przez nas testowanego, czyli jest to wersja osobowa z silnikiem benzynowym. I podobnie wychodzi tutaj spalanie, też około 7 litrów średnia, jeżeli chodzi o trasę, miasto i drogi szybkiego ruchu oraz takie krajowe, jednopasmowe. W przypadku niższych prędkości, czyli w granicach 50-90, możemy zejść ze spalaniem nawet do 6,4. W przypadku wyższych prędkości, czyli do 120 km na godzinę, podskakuje nam do 7, a nawet 7,2 litra na 100 km. Podobnie jak to było w Citanie, głośność w środku jest na umiarkowanym poziomie, oczywiście biorąc pod uwagę gabaryty tego samochodu, to, że jest to samochód jednak zbudowany na bazie samochodu dostawczego. Musimy się liczyć z tym, że przy prędkości powyżej 100 km na godzinę może już być na tyle głośno, że po prostu słuchanie muzyki będzie dla nas uciążliwe. Będzie więcej szumu niż z tego, niż po prostu przyjemności ze słuchania radia. Natomiast z drugiej strony myślę, że tego typu samochodem nikt nie jedzie za szybko, ponieważ przeważnie jest to samochód rodzinny, służy do tego, żeby wypuszczać się gdzieś z rodziną, więc każdy zachowuje umiarkowany temperament. Ponieważ jest to najwyższa wersja wyposażenia, więc mamy tutaj dużo różnych udogodnień. Między innymi mamy tutaj rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa. Jest tutaj tempomat, jest tutaj aktywny asystent pasa ruchu, jest również asystent martwego pola, w związku z tym w lusterkach, jeżeli chcemy zmienić pas ruchu, to w lusterkach mamy ostrzeżenia, jeżeli jakiś samochód znajduje się w martwym polu. Jest tutaj również system szczytujący znaki drogowe, ograniczenia prędkości. Jeżeli przekraczamy ograniczenie prędkości, to również nas o tym informuje, ostrzega, że za szybko jedziemy i powinniśmy zwolnić. Oczywiście w mieście, w ciasnych miejscach pomaga nam kamera cofania z czujnikami. Mamy czujniki z przodu, z tyłu, kamerę cofania z tyłu, ale również podczas manewrów przy niskiej prędkości też mamy kamerę z przodu, więc możemy precyzyjnie dojeżdżać do przeszkody, która jest przed samochodem. Czujniki są wokół całego samochodu, w związku z tym widzimy na ekranie, którą stroną zbliżamy się do przeszkody. Mamy widok z lotu ptaka, więc widok 360 stopni. Wszystko dokładnie możemy obserwować na ekranie i precyzyjnie manewrować nawet w bardzo ciasnych miejscach. Widoczność zza kierownicy jest moim zdaniem bardzo dobra. Jeżeli jest nam za nisko, możemy sobie podwyższyć fotel i wtedy widzimy końcówkę maski, więc to naprawdę podnosi komfort manewrowania, gdy widzimy dokładnie to, co się dzieje wokół całego samochodu. Lusterka, jak to w samochodach dostawczych, są spore. Jest też fragment lustra szerokokątnego, więc jeszcze widzimy więcej niż normalnie. Lusterko wsteczne, które mamy w środku, też jest spore. Duża szyba z tyłu oczywiście poprawia widoczność, nie jest niczym przedzielona, w związku z tym wszystko dokładnie widzimy.
Szyba z przodu jest duża, tu jeszcze mamy po bokach takie okna, które też nam poprawiają widoczność. Z tyłu, mimo tego, że jest to samochód duży, też sporo widać. Jeżeli nie mamy systemów, które nam ułatwiają manewrowanie na ciasnych parkingach, czy wyjeżdżanie z miejsca parkingowego, to też możemy po prostu sporo zobaczyć przez szyby, które są z tyłu. W tym wypadku mamy też do dyspozycji system do automatycznego parkowania. Wystarczy tutaj sobie zakliknąć ten przycisk i wówczas możemy parkować automatycznie. Samochód nam wyszuka miejsce, tak jak to było. Pokazywałam to w przypadku Mercedesa Citana, tam była wersja towarowa, furgon, tutaj jest wersja osobowa, ale działa to dokładnie w taki sam sposób. Jazda ekonomiczna w tym przypadku polega na tym, że należy po prostu obserwować to, co nam tutaj sugeruje komputer pokładowy. Jeżeli mamy wątpliwości, jaki bieg jest najbardziej ekonomiczny, to komputer nam to podpowiada. Jeżeli uważa, że powinniśmy zmienić bieg, to wyświetla się odpowiednia ikonka na ekranie komputera pokładowego i widzimy, czy mamy zredukować bieg, czy możemy jechać na wyższym biegu. Silnik jest dosyć elastyczny, w związku z tym przy 60 km/h wrzucona jest piątka, powyżej przy 70 już możemy mieć wrzuconą szóstkę i silnik się nie dłami, samochód jedzie bardzo dobrze. Ponieważ jest to silnik benzynowy, więc mamy charakterystykę pracy jak w silniku benzynowym, co oznacza, że maksymalna moc jest osiągana przy wysokich obrotach. W tym przypadku jest to 5000 obrotów, 240 Nm. Momentu obrotowego mamy przy 1600 obrotów na minutę. W związku z tym, żeby jechać dynamicznie, musimy po prostu redukować bardziej biegi i wówczas samochód, myślę, że wystarczająco szybko przyspiesza, żebyśmy mogli bezpiecznie wyprzedzać na przykład na drodze krajowej. Taka ciekawostka, jedziemy właśnie taką drogą wiejską z kocimi łbami, więc jest to świetny test na zawieszenie. Tutaj możemy przetestować, że zawieszenie pracuje bardzo komfortowo, ponieważ ta droga jest naprawdę ciężka, jeżeli chodzi o przejazd, jeżeli chodzi o komfort jazdy po tej drodze. Każdy samochód tutaj po prostu trzęsie pasażerami. Natomiast w tym przypadku można powiedzieć, że te nierówności są dosyć dobrze wybierane i nie dokucza nam ta fatalna droga aż tak bardzo. Natomiast ciekawostka dotyczy generalnie tutaj tego rozwiązania, gdzie samochody muszą się zmagać z takimi dziurami i kocimi łbami, natomiast rowerzyści mogą sobie elegancko jechać po drodze rowerowej, wyasfaltowanej. Mamy tutaj również reflektory LEDowe, adaptacyjne, czyli zmieniają się światła drogowe na światła mijania automatycznie. Mamy też doświetlone zakręty, w związku z tym jazda nocą jest bardzo komfortowa. W przypadku bliźniaków każdy się zawsze zastanawia, po co na rynku, na przykład tak jak w tym przypadku, aż 3 takie same w sumie samochody. A ja zawsze uważam, że jednak mimo wszystko każda marka ma jakieś swoje cechy charakterystyczne, które jednym będą bardziej, a drugim mniej odpowiadały. I tak samo moim zdaniem jest w przypadku Kangoo, Citana i Townstar. Townstar jest taką mieszanką tak naprawdę Mercedesa i Kangoo. W środku mamy bardziej Kangoo, a moim zdaniem z zewnątrz bardziej Mercedesa, czyli bardziej Citana. Ale tak naprawdę każdy musi spojrzeć sam na te samochody i zastanowić się, który będzie dla niego najbardziej odpowiedni. Warto również zajrzeć do cennika, co oferuje nam każda z tych marek za to samo lub co za to
za tą samą cenę możemy dostać w każdej z tych marek. Pewnie są różnice. W przejechaniu trasy Węgorzewo-Warszawa drogami raczej krajowymi. Były też odcinki trasy szybkiego ruchu, ale były też leśne bezdroża. Przy średniej prędkości 43,6 km/h średnie spalanie wyszło nam na poziomie 6,5 litra. Nissan Townstar, czyli bliźniak Mercedesa Titana i Renault Kangoo. Wystarczy, że mamy kluczyk w kieszeni, a samochód automatycznie jest gotowy do drogi. Teraz zamknęłam, wciskając tylko i wyłącznie guzik i w ten sposób mogę go ponownie otworzyć i po prostu do niego wsiąść. Mamy tutaj bezkluczykowe uruchamianie silnika, w związku z tym kluczyk cały czas może pozostać w mojej kieszeni. Ponieważ jest to bliźniak Renault Kangoo i Mercedesa Titana, znajdziemy bardzo, bardzo dużo podobieństw, aczkolwiek więcej podobieństw do Kangoo, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj inne logo, czyli mamy tutaj logo Nissana, tak naprawdę wnętrze to, cała tablica rozdzielcza jest bliźniacza. Uwaga, droga nieutwardzona. To jest tutaj element tego samochodu, który cały czas nam przypomina, że jesteśmy na drodze nieutwardzonej, ponieważ mamy tutaj system z nawigacją. Ale wracając do wnętrza, jest ono po prostu identyczne jak w Kangoo. Przynajmniej mnie jest trudno znaleźć tutaj różnicę. Mamy taką samą kierownicę. Też nie możemy obsługiwać multimediów za pomocą kierownicy. Musimy to robić za pomocą takiej dźwigienki, która jest pod kierownicą. W związku z tym warto się z nią zapoznać, zanim wyruszymy w trasę, ponieważ tutaj ściszamy, pogłaśniamy multimedia. Możemy to oczywiście robić za pomocą ekranu dotykowego albo tutaj za pomocą tej dźwigienki. Kierownica jest identyczna. Identyczny jest zestaw przyrządów przed kierowcą, czyli mamy analogowe zegary, po środku spory ekran kolorowy, gdzie możemy sobie sprawdzać i parametry samochodu, i możemy mieć ustawiony ekran z komendami nawigacji. Możemy też sprawdzać, jacy asystenci są akurat załączeni, także to wszystko sobie tutaj zmieniamy za pomocą klawiszy na kierownicy. Tutaj mamy obsługę tempomatu, więc to już mamy pod lewym palcem, pod lewym kciukiem. Wszystko pozostałe jest dokładnie takie samo jak w Kangoo, łącznie z tym, że mamy tutaj przed pasażerem nie otwierany schowek, a wysuwaną szufladę. Dlaczego to rozwiązanie jest super? Dlatego, że mamy płaskie dno, czyli łatwiej jest tutaj coś włożyć i łatwiej jest coś wyjąć ze środka. Szczególnie kierowcy, bo jest po prostu dużo lepszy dostęp. Oczywiście też tutaj mamy otwieraną półeczkę pod szybą, gdzie są 2 gniazda USB i jeszcze gniazdo 12V. Kolejna półka otwarta, dokładnie tak samo jak w Kangoo i tak samo jak w Titanie. Jedynie Titan różni się tutaj wyglądem tak naprawdę wlotów powietrza. Tam są takie okrągłe, charakterystyczne dla Titana. Tutaj jest tak samo jak w Kangoo. Zarówno fotel pasażera, jak i kierowcy ma funkcję podwyższania i obniżania. To wszystko pokazywałam już przy okazji testów poprzednich samochodów. Tak zarówno Titana, jak i Kangoo. Tu jest dokładnie taki sam zakres jak w tamtym przypadku. Mamy też tutaj regulację odcinka lędźwiowego i mamy
regulację oparcia za pomocą dźwigienki. Robi się to płynnie, bardzo wygodnie. I tak samo jak u braci, oczywiście otwieramy sobie drzwi od strony pasażera i od strony kierowcy o kąt 90 stopni, co jest oczywiście bardzo wygodnym rozwiązaniem. Pozwala wygodnie zająć miejsce za kierownicą, wygodnie usiąść po stronie pasażera, również wygodnie zamontować fotelik dziecięcy z przodu, jeżeli mamy taką potrzebę. Jeżeli rozważamy taki samochód z myślą o rodzinie, to warto zainwestować w lusterko, które pozwala cały czas mieć pod kontrolą drugi rząd siedzeń. W rodzinnym vanie drzwi na przestrzał to bardzo istotny element. Mamy dostęp do tylnego rzędu zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Drzwi są przesuwane, w związku z tym, jeżeli nawet mamy ciasne miejsce na parkingu, i tak dostęp do samochodu, czyli do pasażerów z tyłu, czyli do maluchów, jest bardzo łatwy. Tutaj mamy zamontowane 2 foteliki, a tak naprawdę możemy tutaj zamontować 3 foteliki. Z tym, że 2 są z systemem Isofix. I oczywiście z przodu też mamy system Isofix, czyli tak naprawdę tym samochodem możemy przewieźć 4 dzieci na fotelikach, pod warunkiem, że mamy też możliwość innego mocowania niż Isofix. Dużo miejsca, jak w tego typu samochodzie, to jest właśnie zaleta samochodów rodzinnych konstruowanych na bazie samochodów dostawczych. Mogą tu wygodnie podróżować 2 dzieci i osoba dorosła, która ma nad nimi kuratelę. Pewnym mankamentem tego typu samochodów jest to, że gdy wsiadamy, musimy wyżej podnieść nogę, ale zalety przewyższają tą jedną wadę. W środku jest naprawdę bardzo dużo miejsca i nie ma to znaczenia, czy ktoś jest mojej postury, czy ktoś jest postawnym mężczyzną i tatusiem, który zajmuje się dziećmi z tyłu. Każdy będzie się tutaj czuł komfortowo, ponieważ mamy wysoko dach, więc tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca, jest bardzo dużo przestrzeni. Jak widać, 2 foteliki i ja spokojnie się tu mieścimy i jeszcze mamy tutaj zapas. Przed pasażerami tylnego rzędu mamy 2 stoliki z 2 stron, więc i dzieci będą zadowolone, bo można tu odłożyć picie, jedzenie lub jakąś zabaweczkę. Bardzo łatwo jest to rozłożyć, bardzo łatwo się to składa, nie ma tam żadnych blokad, które by nam to utrudniały, więc to bardzo łatwo chodzi. No i test dziecka. Pozwolicie, że ja to zrobię, ale zawsze jak to robię, to różnie ten stolik się zachowuje. Tutaj, jak widać, jest naprawdę bardzo stabilny. Mimo tego, że wale, to nie zamyka się sam. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo porządnie tutaj zrobione. W tej wersji, ponieważ to jest to wersja Tecna, możemy regulować stopień nawiewów, możemy tutaj zamknąć, możemy otworzyć, możemy nakierować. Mamy tutaj 2 gniazda USB, gniazdo 12V dodatkowe oraz taki schowek, do którego można coś wsadzić. No i oczywiście też mamy z tyłu źródło światła, także oświetlamy sobie tył bez problemu. Co warto podkreślić, czym taki samochód, jeżeli chodzi o komfort dla rodziny, różni się od samochodu osobowego, to, że mamy z tyłu 3 równie komfortowe miejsca do siedzenia. Czyli tutaj nie ma kompromisu, że
środkowy pasażer ma gorsze warunki niż ci, którzy siedzą po prawej i po lewej stronie. Tutaj w tego typu samochodach wszystkie 3 miejsca są równie wygodne. Zajrzymy teraz do bagażnika. Musimy otworzyć całą klapę, więc potrzebujemy sporo miejsca, żeby ją otworzyć. Warto to brać pod uwagę przy zakupie samochodu i zastanowić się, czy nie lepsze byłyby drzwi otwierane w ten sposób. W bagażniku do półki mieści się 775 litrów. Po dach za drugim rzędem siedzeń 1080 litrów. Natomiast jeżeli złożymy oparcia tylnej kanapy, to uzyskamy 3500 litrów aż po dach, czyli maksymalnie możemy przewieźć tutaj 3500 litrów po dach. Mamy tutaj również punkty do mocowania siatki, które zabezpieczą ładunek, który będzie aż po dach, czyli bagaże, które ustawimy aż po dach. Zarówno za drugim rzędem siedzeń, jak i za pierwszym rzędem siedzeń mamy punkty do mocowania siatki. Możemy tutaj zahaczyć. Półka, bardzo wygodne rozwiązanie. Składa się na pół, więc nie musimy jej całej wyjmować. Wystarczy, że złożymy i mamy też dobry dostęp do bagażnika. Mamy tu 4 punkty mocowania pasów, więc możemy zabezpieczyć to, co przewozimy. Bardzo dobrze. Mamy również haczyki do zawieszenia toreb, więc też bezpiecznie przywieziemy torby. Mamy również źródło światła, czyli oświetla nam bagażnik. Jest gniazdo 12V, czyli już 3 w tym samochodzie. I mamy 2 schowki w ścianach, jeden tu, drugi tutaj, więc można dodatkowo schować trójkąt ostrzegawczy lub inne rzeczy, gaśnice na przykład, które są niezbędne w samochodzie, a które nie będą nam tu po prostu zajmowały miejsca w przedziale bagażowym. Oczywiście oparcia kładą się bardzo łatwo, jedną ręką można to zrobić. Mamy delikatny skos, ale można uznać, że podłoga jest prawie płaska. Wygląda to analogicznie jak w przypadku Citana czy Kangoo. I zamykanie tylnej klapy. Klapa jest duża. Spróbujmy. No. Zawsze mi to na 2 razy wychodzi. No, powiedzmy, że się domknęła. Zobaczmy, co na to mówi. Mówi, że się nie zamknęła. Więc w moim przypadku to chyba jednak trzeba pomóc ręką i mocniej docisnąć tą klapę. I teraz zaglądamy pod maskę. No i maska odpiera się na siłownikach, w związku z tym nie musimy się tutaj szarpać z niczym, nie musimy nic wkładać, wyjmować, po prostu sama maska nam się otwiera, a w środku mamy silnik 1.3, 130 koni mechanicznych, oczywiście benzyna. No i zamykamy łatwo, po prostu. I już możemy ruszać w trasę.